Testowaliśmy na tym kanale Audi RS3, RS5, RS7, a nawet RSQ8 i RSQ3. Całą gamę RS-ów objeździliśmy, oprócz jednego, RS4, paradoksalnie najstarszego modelu RS w tej całej gamie. Ale dzisiaj nadrabiamy zaległości i to z przytupem, bo nie tylko przetestujemy RS4 na Silesia Ringu, ale też w specjalnej wersji Competition Plus. W podstawie Audi RS4 ma tutaj silnik o pojemności 2,9 litra V6 z podwójną turbosprężarką, 450 koni, 600 Nm, 8-biegową automatyczną skrzynię ZF-a i stały napęd na 4 koła z samoblokującym się mechanizmem różnicowym, co oznacza w nazwie Competition Plus. No więc przygotowałem sobie tutaj ściągawkę, bo to nie jest takie proste to wszystko spamiętać. No więc ma obręcze Phantom, czerni połysk z oponami 275 na 30 20 cali. Wszystko się zgadza, ZR20. Ma tapicerkę, mikrofaza, dynamika, skóra, Perlnappa z przeszyciami w kształcie plastra miodu i z napisem RS. Tutaj mamy czerwone przeszycia, tu mamy czerwone przeszycia, tutaj mamy plastry miodu, tutaj mamy RS. Zgadza się. Czarne ringi, oznaczenia oraz listwy wokół szyb bocznych. Czarne ringi są, jak w salonie normalnie, jakbym kupił to auto i sprawdzał, czy specka się zgadza. Czarne ringi są, oznaczenia czarne są i listwy wokół szyb bocznych czarne też są. Pakiet optyczny czerni połysk. No jest tu. Wszystko jest czarne. Brawo. Podniesienie progu prędkości maksymalnej do 290, tego akurat nie sprawdzimy. Reflektory Matrix LED z przyciemnieniem RS. Ale ładne, zobacz, ale to jest śliczne. Patrzcie na to wykończenie tutaj czarne. Wow, no to dla mnie się to bardzo podoba. Iluminacja RS w progach drzwi. Jest iluminacja RS4 w progach drzwi. Napęd Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, a nie tym standardowym, dynamiczny układ kierowniczy, zawieszenie sportowe RS Pro. I to wszystko za jedyne 68 000 złotych. Ale tyle to wynika z konfiguratora. Natomiast zmian jest znacznie więcej i nie wiedzieć czemu, ale Audi wprost o tych zmianach nie informuje klientów, tak jakby chciała je przed nimi ukryć. A na przykład zmieniono tutaj przełożenie w układzie kierowniczym, dzięki czemu samochód ma zdecydowanie lepiej w porównaniu ze zwykłym RS4 prowadzić się w torowych warunkach. Zmieniono oprogramowanie skrzyni biegów, po to, żeby biegi zmieniała jeszcze szybciej i żeby ta zmiana biegów pomiędzy różnymi trybami jazdy była jeszcze bardziej wyczuwalna. Zmieniono nawet oprogramowanie mechanizmu różnicowego tego sportowego, po to, żeby bardziej preferował oddawanie mocy i momentu obrotowego na tył, czyli żeby pojawiało nam się tutaj więcej nadsterowności. I rzeczywiście już nawet w przypadku zwykłej RS5 z pakietem Competition, którą Wam pokazywaliśmy, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć jej test, czuliśmy, że ten samochód wreszcie nie płuży przodem w zakrętach, tylko zaczyna jechać bardziej w stylu BMW z X-Drive'em, czyli lubi zamieść tyłkiem i podobno teraz tak samo jest w RS4 Competition Plus dzięki zmianie tego oprogramowania w mechanizmie różnicowym. Kolejna zmiana, którą nie chwali się wprost publicznie Audi, to zmieniono oprogramowanie sterownika ABS-u i systemu kontroli trakcji. Dodatkowo na koła seryjnie założono opony Pirelli P0 Corsa. Tutaj co prawda są Continentale, ale pewnie to już któryś komplet opon po testach dziennikarskich. I dzięki temu droga hamowania skróciła się o 2 metry. W naszym przypadku mamy tutaj układ hamulcowy RS, czyli tarcze hamulcowe ceramiczne. Natomiast z ciekawostek to z tyłu mamy klasyczną tarczę stalową z jednotłoczkowym zaciskiem. I to nadal nie koniec tych newsów, którymi Audi się nie chwali, bo ten układ wydechowy brzmi lepiej nie tylko dlatego, że jest matowy. Ma brzmieć lepiej także dlatego, że usunięto 8 kg elementów wygłuszających głównie z pomiędzy komory silnika a kabiny pasażerskiej. 8 kg przy samochodzie, który waży 1820 kg. To tak jakbyście wskoczyli na wagę, ważyli 150 kg i powiedzieli:
Tak zajebiście, schudłem od wczoraj 50 gramów. Natomiast rzeczywiście w dźwięku powinna być wyczuwalna. I to nadal nie koniec modyfikacji, które wprowadzono w Competition Plus, bo zmieniono też oprogramowanie sterownika silnika, ale nie podniesiono mocy, to nadal 450 koni mechanicznych. Nie zmieniono momentu obrotowego, bo to nadal 600 Nm, ale ten przebieg momentu obrotowego jest teraz bardziej liniowy. Te 600 Nm mamy pomiędzy 2000 a 5000 obrotów. Pełna moc zaczyna się przy 5700 obrotów i pozostaje z nami do 6700 obrotów, co jest całkiem... Jak on przejeżdża, to milknę. Nie wiem dlaczego, ale po prostu lubię dźwięk Porsche. Co jest całkiem dobrym rezultatem, jak na silnik, który jest podwójnie uturbiony. Tutaj cylindry mamy oczywiście w układzie V, mamy je w ten sposób, czyli pod kątem dokładnie 90 stopni umieszczone. Pomiędzy nimi znajdują się dwie turbosprężarki. Jedna z tych turbosprężarek zasila lewe cylindry, ten rząd, a druga z tych turbosprężarek zasila prawy. Ten silnik jest do tego stopnia dobry, że jest to w zasadzie jedyny silnik Audi, które Porsche wzięło i 1:1 przeszczepiło do swoich modeli. Niezawodny, pięknie oddający moc i charakterystyką pracy bardzo przypomina w zasadzie już legendarne Audi RS4 z motorem 2.7 turbo. Zatem ten pakiet Competition Plus to nie tylko te wszystkie dodatki, o których mówiliśmy. To nowe oprogramowanie sterownika, skrzyni biegów, silnika, ABS-u, centralnego, czy sportowego mechanizmu różnicowego. Lżejszy samochód o te 8 kg przez wydechy i do tego samochód, który lepiej hamuje przez zmiany tutaj. Efekt tego jest taki, głównie przez zmiany w sterowniku silnika i sterowniku skrzyni biegów, że setkę robi w 3,9 sekundy. Po raz pierwszy RS4 robi setkę poniżej 4 sekund. Zwykłe RS4 robi ją w 4,1 sekundy, więc udało się urwać 0,2 sekundy. Ale to jeszcze nie wszystkie zmiany, które wprowadzono w Competition Plus, bo oprócz tego, że samochód jest szybszy, to ma się też lepiej prowadzić, nie tylko dzięki zmianom w tym aktywnym układzie kierowniczym, ale też dzięki czemuś, co Audi nazywa w swoim konfiguratorze i w tej liście, jak zobaczycie, co ma na pokładzie Competition Plus, nazywa zawieszeniem sportowym RS Pro. Wiecie, co oznacza to zawieszenie? Oznacza to, że dostajecie za 68 000 złotych, oprócz tych wszystkich dodatków, o których powiedziałem, taką skrzyneczkę i w tej skrzyneczce macie dwa takie klucze i macie taki regulator z cyferkami. To wszystko oznacza, że nie ma tutaj żadnego aktywnego zawieszenia, pneumatycznego, utwardzanych jakichś amortyzatorów. Tutaj są tak zwane amortyzatory i zawieszenie typu coil over, czyli sami manualnie je regulujecie. I to jest coś, co zdecydowanie odróżnia RS4 na przykład od BMW M3, M4 czy od Mercedesa C63 AMG. Możecie sobie regulować przy pomocy tego dobicie i odbicie. Oprócz tego, że możecie sobie charakterystykę odbicia i dobicia regulować, to robi się tutaj od góry, natomiast żeby resztę wyregulować, trzeba podnieść nieco samochód na żabie na przykład i tam od spodu pokręcić, ale można też regulować jego wysokość. Teraz jest maksymalnie obniżone. W standardzie jest 10 mm niższe niż standardowe zawieszenie w RS4. O dodatkowe 10 mm można jeszcze je obniżyć, więc łącznie ta różnica między RS4 a RS4 Competition Plus może wynosić aż 2 cm i to jest w cholerę, bo zobaczcie, w tym momencie ledwo mi tutaj wchodzi dłoń, natomiast auto zostało pod tor tak ustawione, że zobaczcie, prawie w ogóle nie pracuje to zawieszenie, nie jestem w stanie dobrze ugiąć tego samochodu. To jest coś niesamowitego. Niestety nie mieliśmy możliwości wziąć go w takiej konfiguracji normalnej, do normalnego użytku, bo ono wtedy jest dosyć komfortowe. Ja to wiem po swojej Suprze. Tak naprawdę to zawieszenie to nie jest Audi, tylko KWV3. Ono charakteryzuje się tym, że możecie je sobie ustawić dokładnie w taki sposób, żeby było komfortowe w codziennej jeździe, a jeżeli chcecie poszaleć po torze, no to macie odrębną konfigurację
bierzecie sobie, jak wam ktoś, tylko to warto, żeby ktoś wam to ustawił, czyli jakiś kierowca rzeczywiście sportowy, który na tym się zna, wie, co oznaczają dobicia, odbicia i wówczas tak naprawdę jak dysponujecie żabą, to w 15 minut taki samochód zmieniacie sobie z normalnego, fajnego, komfortowego wozu na co dzień w takiego agresora, który jest autentycznie w cholerę twardy i na torze z pewnością będzie lepiej jeździł nie tylko na prostej, ale też po zakrętach. Wraz z amortyzatorami zmieniono tutaj też stabilizatory, które ponoć są sztywniejsze. I to wszystko powinno pomóc, Audi pisze to wprost w materiałach prasowych, szybciej pokonać okrążenie na torze. Ale zanim wyjedziemy na tor, to jeszcze parę kwestii praktycznych. Na przykład bagażnik ma tutaj bardzo przyzwoite i bardzo foremne 495 litrów pojemności. Jest długi, jest prostokątny, jest ustawny. Nie mamy walizek niestety naszych własnych, żeby wam pokazać je, ale pokażemy wam, co silny ze swoim asystentem tutaj do nas na plan dzisiaj przywiózł, bo oczywiście ważniejsza część ekipy przyjechała R8 tutaj, a operatorzy przyjechali zwykłym RS4 Competition Plus. I przywieźli to, co jest tutaj, przywieźli to wszystko, co jest tutaj, tutaj, nawet ten stolik tak silny, bo on był złożony, zgadza się? I to walizeczkę, i jeszcze wszystkie te walizki, które tutaj są w rogu. No więc chyba nie pozostawia wątpliwości, że da się te 495 litrów dobrze zagospodarować. No dobra, złożyli tylną kanapę. Mamy tutaj akumulator 12V, mamy subwoofer tutaj z głośniczkiem z systemu Ganga Banga Olufsena, mamy siateczki tutaj jakieś zabezpieczające rzeczy, może mamy wieszaczki, o tutaj, po prostu sportowe auto. Możemy mieć tutaj szynę taką fajną, przesuwaną, mamy siateczkę, której nie ma gdzie zamocować, naprawdę nie ma jej gdzie zamocować, dali taką siateczkę do mocowania, ale tutaj nie ma żadnych haczyków, chyba że haczyki są, wiem jakie tu mogą być haczyki. Powinny być, ale ktoś się nie bał bo do tej siateczki powinny tutaj, wiecie, być dwa takie przesuwne po każdej stronie haczyki i do nich powinno się to montować. Opcjonalne są te fotele, kosztują naście tysięcy złotych, ale mają świetne trzymanie boczne, świetne trzymanie tutaj dupki, zintegrowany zagłówek, ładne czerwone wstawki. To w standardzie wersji Competition Plus jest w czerni, w połysku, polakierowane, natomiast ten karbon też jest dodatkowo płatny, ale wygląda obłędnie, niesamowicie. Jeszcze jest taki matowy, a nie świecący i naprawdę uwielbiam to. I zobaczcie, pomimo tego, że te fotele są naprawdę masywne, to mam tutaj zaskakująco dużo miejsca na kolana, zaskakująco dużo miejsca na stopy pod tym fotelem, choć chyba opuszczony jest. Nie, jeszcze mogę go opuścić. Nie, już, to tyle, dosłownie o jeden ząbek. Kurde! Przy takich fotelach naprawdę petarda, jeżeli chodzi o ilość miejsca. Może mi 2 cm brakuje nad głową do pełni szczęścia, ale i tak jest bardzo dobrze jak na auto segmentu D przecież, bo to nie A6, tylko to jest A4. No poza tym inne materiały, no ja lubię tę mikrofibrę akurat Audi, chociaż nie wiem jak ona będzie znosiła upływ czasu. Skóra jest tutaj akurat skórą, no śliczne jest to wykończenie tutaj. To jest mięciutkie, cały podłokietnik mięciutki, skórzany, tutaj ta mikrofibra, no zgadza mi się to po prostu, no a najbardziej to mi się zgadza to. Ja wiem, że to twarde dla kolan, ale wierzcie mi, że tutaj miejsca jest tyle, że nie będziecie wcale walili w to kolanami, w ten fotel. Jest bardzo przyzwoicie. Trzecia strefa klimatyzacji, 2 nawiewy tutaj w słupkach nie ma, gniazdo zapalniczki i 2 standardowe gniazda USB typu A, czyli te stare. No i jeszcze z detali, no to na przykład czerwone przeszycia na pasach. Gdyby nie to morze karbonu tutaj, za który trzeba oczywiście dodatkowo zapłacić, to byśmy pomyśleli, że siedzimy w zwykłej A4. No dobra, jeszcze te kubełkowe fotele naprawdę robią robotę. No i może jeszcze kierownica z czerwonym przeszyciem i znaczkiem RS, ale cała reszta jest identyczna. Tutaj to, tutaj to, tutaj to. Po prostu jest tak samo jak w A4, łącznie z multimediami. Drobne różnice zaczynacie dostrzegać, jak się bliżej będziecie przyglądali. Bo tutaj na przykład pojawił się znaczek RS. I szkoda, że nie jest tak jak na przykład w BMW, że mamy takie czerwone, wyraziste, fajne 2 łopatki do zmiany tych trybów M. Tylko tutaj takie ciche, spokojne, nic nieznaczące, schowane w kącie RS. No i jak je sobie włączycie, to rzeczywiście macie 2 tryby. RS1 albo RS2. Te tryby można sobie przy Drive Selectie
ustawić. O, w tym miejscu napęd zrównoważony, układ kierowniczy. Zwróćcie uwagę, że nie ma właśnie ustawień tego zawieszenia, bo to się robi manualnie. Zrównoważone, komfortowy, dźwięk silnika, jak ma wyglądać i jak to wszystko ma jeździć i działać. Natomiast są też zwykłe tryby, czyli Comfort, Auto i Dynamic. Oprócz tego, że mamy tutaj takie właśnie tryby wspomniane, to jeszcze mamy monitor RS, który pokazuje nam, czy poszczególne podzespoły są gotowe do szaleństw. Na przykład jak są zimne, no to wiadomo, że w olej w przekładni, czy mechanizm różnicowy, sportowy, czy tarcze hamulcowe, to jest ceramika, więc ona musi być dogrzana, żeby dobrze działała, czy olej w silniku też musi być dogrzany, żeby móc pałować samochód. Dopiero jak to wszystko macie na ciepło, na zielono, to znaczy, że można działać. Jak jest na czerwono, znaczy, że jest przegrzane, ale wtedy też sterowniki odpowiednio obcinają, czy to moc, czy zaczynają inaczej sterować parametrami samochodu, żeby nie dopuścić do tego przegrzania. Tu jeszcze wartości maksymalne akcelerometru i ciśnienie oraz temperatura opon, która dopiero po ruszeniu też nam się ukazuje. Więc przydatna rzecz rzeczywiście, jak takim samochodem zamierzacie pośmigać po torze. To, co mi się podoba i podoba mi się w tych ciut starszych Audi, no to, że mamy tutaj prawilny panel klimatyzacji z pokrętełkami, które przyjemnie pracują i wyświetlają nam temperaturkę. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy od razu dostęp do przycisków sterujących trybami jazdy, czy do wyłączenia kontroli trakcji. I to fajne. Nie fajne, że już nie ma na przykład USB-C, a w zasadzie jest ale tylko jedno. O tutaj, w tym płyciutkim schoweczku, i sam płyciutki schoweczek też nie jest zbyt praktyczny, ale przynajmniej ma ładowarkę indukcyjną. Bardzo przyjemna, fajnie leżąca kierownica, choć mogłaby mieć ciut mniejszy ten wieniec, o mniejszym obwodzie, mniejszej średnicy. Ale fotel to jest, powiem Wam, nawet teraz jak siedzę, to on jest w pakiecie Competition Plus z fotelami kubełkowymi, bo normalnie są trochę inne, natomiast trzymanie tego fotela tu w tym miejscu, tu na boczki, jak trzyma, tutaj barki i ten zintegrowany zagłówek, wow! On nie tylko wygląda, on po prostu jest zajebisty i co ciekawe, tutaj wszystko reguluje się ręcznie. Przesuwacie go ręcznie, podnosicie i opuszczacie go ręcznie i tutaj też kierujecie sobie, czy oparcie pochylacie też ręcznie i bardzo dobrze, bo po pierwsze to oszczędza masę, to jest raz, dwa, zazwyczaj w fotelu manualnie sterowanym można usiąść nieco niżej niż w tym sterowanym elektrycznie i tu po prostu czuję, że siedzę nisko. Ale to pewnie głównie przez to zawieszenie, które od zwykłego A4 jest niższe o 4 cm aż. Na razie bez katowania, tylko trzeba ładnie rozgrzać wszystko, przede wszystkim olej w przekładni, a nie, tu już jest ciepłe, silnik mamy ciepły, płyn chłodzący mamy ciepły, olej do przekładni też wygląda na to, że jest ciepły, no jeszcze musimy ten mechanizm różnicowy sportowy troszkę rozgrzać i tarcze hamulcowe. No dobra, to może chociaż w Dynamic sobie wejdźmy. Nie bądźmy tacy, nie? O. Ależ to jest szybki wóz. No powiem Wam, tego się nie spodziewałem. Jak ta skrzynia ładnie zmienia biegi. Pum, 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 ZF-a. Ja pitole, tutaj mam, miało być rozgrzewkowe. A jak hamuje skutecznie. Opierdzielony. Słyszycie ten dźwięk? Ten świst turbosprężarek tych pomiędzy cylindrami? Ale trzad! Ale twardo w tym siodle? No dobra, to kontrola trakcji off. A tutaj? Tu mamy wszystko rozgrzane. Dobra, to sobie zobaczymy, jakie będą przyspieszenia boczne. Ależ to auto jedzie! Ale w słupek tu ktoś zrzucił, kurna. Tak idealnie, żeby centralnie przez niego przejechać. No powiem Wam tak po pierwszym kółeczku. Pierwsze wrażenie, niesamowite wrażenie słuchowe. Pięknie pracuje ten silnik, a oprócz tego cudowny dźwięk dają tutaj te dwie turbosprężarki umieszczone pomiędzy rzędami tych cylindrów. Przepiękny. Druga rzecz. Absolutnie fenomenalna zmiana biegów tej skrzyni w trybie sportowym. Nie dość, że szybko, to jeszcze momentami pum, pum, uderza Was w plecy. I kolejna rzecz to, że nadal jest podsterowny.
Przynajmniej teraz, w tym zakręcie tutaj. Ten zakręt jest specyficzny. Nie zawsze udaje się tutaj taką nadsterowność uzyskać, ależ pierun szybki. O kurna, aż mi zacisnął pas. Ceramika, skuteczność absurdalna wręcz. Czuć, że ten zawias jest nieprawdopodobnie twardy. Ależ to jest skuteczny samochód na torze. Powiem Wam, że to Quattro normalnie ma ustawienie 40-60. Natomiast oczywiście jest w stanie sobie żonglować dowolnie tym momentem i tą mocą i maksymalnie na tył może przekazać do 85% tej mocy i momentu, a naprzód maksymalnie do 70%. Natomiast nie ma tutaj nawet w tym trybie sportowym tej charakterystycznej nadsterowności. Może to jest też kwestia ustawień tego zawieszenia w tym momencie, bo wiem, jak było z Suprą znowu. Takie zawieszenia ustawia się pod tor. Dlaczego pod tor? Bo każdy tor jest inny. Dlatego jest tyle kombinacji i jeżeli chodzi o wysokość zawieszenia i dobicia, odbicia na poszczególnych amortyzatorach, po to, żeby można było właśnie, bo wpływ ma na to rodzaj zakrętów, ilość zakrętów, to czy są siodełka, czy są podjazdy, to czy dodajecie w zakręcie gazu i tak samo to zawieszenie można byłoby tutaj wyregulować idealnie pod samą Silesię, a inaczej pod inne tory. I też można byłoby je wyregulować tak, że mielibyśmy więcej nadsterowności. Natomiast powiem Wam, teraz jadę nim w taki sposób i jedna rzecz mnie fascynuje. To, ile tutaj jest trakcji, przyczepności i jak to auto idzie w zakrętach, jak po sznurku. Czasami, momentami pojawia się tutaj w nim podsterowność. Natomiast trzeba nawet uważać, jest tak sztywno zestrojone, że trzeba uważać, jak się wjeżdża na tarkę, ponieważ nim po prostu telepie. Wiem, że w obrazku nie wygląda to spektakularnie, bo zawsze w obrazku najlepiej wygląda to, jak samochód zamiata dupskiem. A tutaj tego uślizgu dupska nie jesteśmy w stanie wywołać, naprawdę. On momentalnie zaczyna go wyciągać tyłem, ale tutaj niestety nie jesteśmy w stanie wywołać takiego poślizgu, żeby to auto nam wykonało choć kawałeczek slajdu. Gdy tylko dodaję mu gazu w zakręcie, to od razu zdecydowanie czuć, jak ten przód próbuje go wyciągnąć, albo jak po prostu delikatnie płuży, ale to tak jak mówię, może to być kwestia ustawień tego zawieszenia. Natomiast sam zawias w sobie to jest zdecydowanie na takim torze auto, które zdecydowanie czuć, że tutaj postawiono na to, żeby ten samochód kręcił jak najlepsze wyniki na torze. Bez dwóch zdań. To w ogóle nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tej szykany chyba żadnym samochodem jeszcze nie pokonywałem tak szybko, czyli 140-150 na godzinę. Jaki to jest skuteczny, szybki samochód. Owszem, bawię się tutaj bardzo dobrze w różnych modelach Porsche. Bawię się tutaj świetnie M-kami, które są tylnonapędowe, czy Mercedesami tylnonapędowymi, bo mogę pojeździć sobie bokami w chmurze dymu. Świetnie bawię się tutaj swoją Suprą, która z każdego zakrętu wyjeżdża bokiem. Ale to auto, jego skuteczność na torze, to jakaś jest inna liga po prostu. To jak działa tutaj hamulec, czuję po prostu, jak mi wyciąga całą twarz. To jak brzmi tutaj silnik, jak on pięknie odpowiada przednimi kołami na każdy ruch kierownicą. I jak ten układ kierowniczy tutaj wyostrzono. Naprawdę to jest coś nieprawdopodobnego. To jest zupełnie inne auto niż RS4. Wierzcie mi, nadal wolę auta, które
są bardziej nieokiełznane, bardziej narowiste, jeżeli chodzi o zarzucanie tą tyłkiem. Mają bardziej tylnonapędową charakterystykę, ale jeżeli chodzi o skuteczność, taką typową skuteczność torową, to urywa dupę ta RS4. Rodzinne kombi. Wiele ostatnio zaskoczeń z Audi przeżyłem, naprawdę sporo, bo one zaczęły, tak jakby Audi wyciągnęło wnioski z błędów, które popełniało przy innych wcześniejszych RS-ach, czyli bardzo duża podsterowność, maślane te układy kierownicze. A tutaj absolutnie wszystko mi się zgadza w tym samochodzie. Robi wrażenie tym, jak odpowiada na ruchy kierownicą kierowcy. Jest bardzo przyjemny ten układ kierowniczy. W zakrętach to jaką ma trakcję, jak się trzyma, to jak zmieniacie kierunek jazdy, jak to zawieszenie dobrze to przyjmuje. No dużo tutaj Audi zrobiło, naprawdę dużo zrobiło, żeby tym samochodem jeździło się jak prawdziwym samochodem wyścigowym. Pytanie, jak ten samochód idealnie przystosowany do jazdy po torze będzie się sprawdzał na drogach publicznych, szczególnie, że maksymalnie go obniżyliśmy i utwardziliśmy, co nomen omen nie zawsze jest dobrą metodą na tor. My tak auto dostaliśmy, tak siedzi, nie chcemy tutaj kombinować i nie jesteśmy ekspertami od tego, tak jak powiedziałem. Takie auta dostosowuje się pod kierowcę i często pod tor czy pod warunki, którymi jeździ. Dlatego tak ważne jest to dobicie i odbicie. Tam macie po kilkanaście klików i jak stroiłem swoją Suprę przy pomocy Bartka Czwartosza, to sporo się tam musieliśmy naklikać. Z pół dnia tutaj na Silesii spędziliśmy, ale efekt tego był taki, że ona przestała się w pewnym momencie ślizgać bokami i znalazła bardzo dużo trakcji na tylnej osi. I ja wtedy się dopiero przekonałem, jak istotne jest to i jak uniwersalne są takie zawieszenia, tylko wymagają od Was klikania tego. Jeżeli jedziecie na tor, zdecydowanie to Competition Plus z tym zawiasem absolutnie polecam. W przeciwnym razie to nie ma sensu. No już nawet tutaj, na tej drodze wyjazdowej z Silesia Ringu, czuć, że jest sztywniutko, naprawdę, jak w takim dobrym, sportowym samochodzie. Natomiast fajne jest to, że w tym zawieszeniu możecie to sobie wszystko regulować, dostosowywać te parametry. Jaka jest przewaga takiego zawieszenia nad zawieszeniem na przykład adaptacyjnym, takim, gdzie macie możliwość utwardzenia sobie amortyzatorów przyciskiem? No nigdy nie będą tak twarde, jak tutaj te coilovery, jak to KW-V3, które tutaj jest. Nie ma po prostu takiej możliwości fizycznie, żeby zaprojektować tak amortyzator. To jest jedna różnica. Druga różnica, no co innego, jak możecie sobie dobicie i odbicie niezależnie w każdym z amortyzatorów regulować. Powiecie, że wysokość zawieszenia w pneumatyce się wyreguluje, ale pneumatyka jest ciężka. Cały komplet ważyłby nie ponad 100 kg na pewno, a na pewno z 50-60 więcej niż standardowe amortyzatory. No i do każdego toru, czy do każdego stylu jazdy takie zawieszenie możecie sobie indywidualnie dostosować. Tak jak mówię, zdecydowanie to zawieszenie coilover, tak, natomiast tylko wtedy, kiedy jeździcie na tor. Natomiast jeżeli chodzi o sposób, w jaki jeździ w trybie komfortowym, to w zasadzie czuję się, jakbym miał 2.0 TFSI pod maską. Owszem, układ kierowniczy jakby ciężej pracuje i też zobaczcie, jak on niesamowicie reaguje na ruchy kierownicą. Ja pitole. Dopracowali tutaj ten układ kierowniczy, naprawdę. I też daje Wam takie poczucie, że wjeżdżacie w zakręt i w ogóle auto jest jak przyklejone i jedzie idealnie po swoim torze. Po swoim torze. Powiedziałem po swoim torze? Nie mamy tutaj układu Mild Hybrid. Mamy jedynie tryb żeglowania, ale jak zdejmiemy sobie nogę z gazu, to on od razu się nie włącza, dopiero po chwili i też nie zawsze, nie wiem od czego to zależy. Jak sobie jedziecie spokojnie, to ten silniczek gdzieś tam tylko po cichutku sobie mruczy, zdejmiecie nogę z gazu, teraz sobie weszła w tryb Mild Hybrid, kładę nogę na pedale gazu i raz, dwa, od razu, o Jezu, jak on szybko jest gotowy. No i czemu tutaj potraficie zrobić? Zobaczcie, Mild Hybrid, uwaga, raz, dwa, 1,5 sekundy, a on już jest gotowy do jazdy. Jak zrobią w Mild Hybridzie, to czeka się, herbatkę się parzy, gazetę się przeczyta i dopiero zaczyna jechać. Można? Można. Jak wie, że rondo jest przed nim, to nie wrzucam sobie trybu żeglowania, tylko po prostu hamuję sobie silnikiem. Więc on też sobie wyczuwa po prostu.
Maryja. Bardzo lubię samochody sportowe tej klasy. Hatchback trochę za mały, na przykład BMW M2, czy Audi RS3, czy Mercedes AMG 45. Troszkę, ja rozumiem, fajny, dający dużo emocji, ale troszkę za mały. Znowu Audi RS6 albo BMW M5 czy Mercedes E63, no już kosmicznie drogie w tym momencie, to po pierwsze, ale ważniejsze, że cholernie ciężkie, bo to już są masy przekraczające 2 tony. I co z tego, że te samochody mają dużą moc, dużo newtonometrów, dużo techniki w sobie, gdzie to jest tylko oszukiwanie praw fizyki. A i tak do końca się ich nie oszuka, bo masa jest wrogiem i przyspieszenia, wrogiem zachowania w zakrętach, więc tamte samochody są już takie po prostu nosorożce. Po prostu nosorożce, które ktoś wypuścił na tor i kazał im tam szybko biegać. Natomiast bardzo lubię ten segment D w sportowych autach. I BMW M3, Mercedes C63 AMG, który teraz ma 4 cylindry i zapewne nie możecie się doczekać jego testu, czy właśnie RS4, bo już jeszcze mamy tę lekkość w prowadzeniu. To auto się bardzo lekko i przyjemnie prowadzi. Dużo lżej się na przykład prowadzi, i to jest zaskoczenie, niż BMW M3. To jest raz. 2, no mamy zupełnie inne wartości praktyczne niż takie kompakty, na przykład właśnie RS3, no bo mamy kawał bagażnika i to takiego fajnego, przestronnego, praktycznego. I jak widzieliście, mamy też miejsce dla dzieciorów, czy nawet dla dorosłych tam z tyłu i tutaj mamy też przyjemnie. Więc jest tylko, widziałem tak naprawdę jedną zasadniczą różnicę pomiędzy tymi sportowymi limuzynami albo kombi, jak w tym wypadku, w segmencie D i segmencie E. To były dłuższe trasy. No zdecydowanie przyjemniej w dłuższą trasę szybko pojechać sobie takim E63, a nie C63, bo lepszy komfort, bo dłuższy rozstaw osi, bo ciszej w środku. To auto takie wtedy na takiej drodze jest bardziej jak Gran Turismo. Ciekaw jestem bardzo, jak będzie w przypadku RS4. 125 na godzinę, 128, 130, nie czuć tego. Nie czuć i nie słychać kompletnie. Z rzeczy wartych odnotowania. Rewelacyjne i wygodne bardzo są te fotele, nawet w dłuższej drodze. Tak? Silny? Silny przyjechał tym samochodem na Silesię. 400 km prawie zrobił i mówi, że petarda. I ja to potwierdzam. Jednocześnie na to, że genialnie trzymają w zakrętach. Naprawdę. To jest fajne, że te boczki tutaj, zobaczcie, tak trzymają dobrze, że ja nawet tutaj, a to rzadkie jest, ja się nie mogę zaprzeć kolanem o rączkę. A często w zakrętach dokładnie na Silesii tak jest, że aż tutaj się zapieram. Tutaj tak dobrze mnie to trzyma, że w zasadzie to jest jedyne rozchylenie nóg w tym fotelu, jakie mogę. A bardziej nawet prawie, że mam złączone. Jak będziecie sobie jeździli nim autostradą, tak 120-140, w takim przedziale to będzie palił około 10-11 litrów. Teraz średnią mamy 137 na godzinę, parę przyspieszeń i bardziej jechaliśmy 140 niż 130, no i mamy 11 litrów i z naszych doświadczeń wynika, że to 11 będzie faktycznie. Przy prędkościach do 120 to będzie 9-10 litrów, przy jeździe bocznymi drogami około 10 litrów. Natomiast co ciekawe, im wyżej ta prędkość, im bardziej ta prędkość będzie rosła, tym te różnice będą mniejsze. To auto przy 160 już pali nie 14 nagle, tylko około właśnie 12-13 litrów. W codziennym, normalnym ruchu, przy codziennej eksploatacji musicie i tak liczyć 14 litrów. No 13. No może 12. Niesamowita jest właśnie ta taka pewność prowadzenia tego samochodu. Ja często mówię, że prędkością maksymalną nie jest ta prędkość maksymalna, którą ustalił producent dla auta, tylko to, z jaką prędkością jedziecie, czując się nadal pewnie. Jak przekroczycie tą granicę, to będziecie od razu wiedzieli, że samochód myszkuje, że nie do końca dobrze się prowadzi, że nie czujecie się w nim pewnie i swobodnie. Dla tego auta taka prędkość to około 250 na godzinę, ale prędkość taka przelotowa na co dzień to jest spokojnie 200 km na godzinę i bardzo lubię to w tym aucie. Lubię to, jak ono lekko się prowadzi. Bardzo spodobało mi się na torze, ale jeżeli chodzi o uniwersalność samego samochodu, wielozadaniowość, to jest fenomenalnym wozem. Naprawdę potrafi dostarczyć mnóstwo emocji już samym tym, jak brzmi tutaj silnik. Dużo lepiej niż w BMW M3 na przykład.
tym jak jeździ, jak się prowadzi, jaka tu jest pewność hamowania. Wy wiecie, jedziecie te 200 i wiecie, że wejdziecie w ten zakręt, a jak trzeba będzie, to zahamujecie. Po prostu macie taką pewność, że ten samochód to zrobi. I nie ma w ogóle efektu jakiegoś zawahania. No, to jest niesamowite w tym aucie, naprawdę. Jest najstarsze konstrukcyjnie pomiędzy tych wszystkich samochodów sportowych o mocy zbliżonej do 500 koni. Ja wiem, że będzie wolniejsze niż BMW M3 na przykład. Może być nawet wolniejsze niż nowy C43 Performance. Ale jest przezajebiste to auto. Przezajebiste. Naprawdę. Zakochałem się w nim. To jest takie auto, jakbym chciał mieć jako daily. Cena 450-60, teraz już chyba sam samochód RS4, przepraszam bardzo, myślę nie życzeniowe, wolałbym niż RS6. Więc 450-460 za sam samochód, pakiet Competition Plus nie 58, czy nie 68, jak Wam wcześniej powiedziałem, tylko 72 tysiące złotych, już podrożał, ale naprawdę zmian tutaj jest tyle w tym samochodzie, te wszystkie nowe sterowniki, nawet już nie chodzi mi o samą stylistykę, ale to zawieszenie, te lepiej działające hamulce, że ja osobiście bym się pakował w ten pakiet. Jest chyba zwykły Competition bez plus i wydaje mi się, że nie ma wówczas tego zawieszenia, więc jeżeli nie zamierzacie jeździć na tor, nie chce Wam się klikać, nie chce Wam się tego uczyć, nie chce Wam się planować, nie chce jeździć z żabą, nie chce podnosić samochodu, nie chce przekręcać, to lepiej wziąć po prostu ten samochód ze zwykłym zawieszeniem. Natomiast jest absolutnie genialny. Uwielbiam ten wóz.